Cześć! W tym odcinku pokażemy Wam, jak wykonać dwuczęściową formę silikonową oraz jak zrobić odlew z żywicy poliuretanowej. Użyjemy do tego figurki. Tak jak widzicie, będzie to kultowa postać z Yatamana. Na koniec pomalujemy figurkę farbami akrylowymi. Zapraszamy do oglądania. Pracę rozpocząłem od wymontowania mechanizmów z Yatapsa. Yatapies ma dość prosty kształt, jednak nie zdecydowałem się na jednoczęściową formę silikonową. Forma powinna wystarczyć na kilka odlewów. W przypadku formy jednoczęściowej problemem są te wystające elementy. W momencie wyciągania odlewu mogłyby ją uszkodzić, także nie nadawałaby się do ponownego użycia. Z tego powodu zdecydowałem się na zrobienie formy dwuczęściowej. Jako ciekawostkę widzicie tutaj płaski wisiorek, do którego sprawdziła się forma jednoczęściowa. Przy wykonywaniu dwuczęściowej formy trzeba podjąć decyzję, gdzie będzie przechodziła linia łączenia obu form. Poprowadziłem ją w tym miejscu. Dzięki temu nie powinno być dużych problemów z wyjęciem odlewu. Dodatkowo w razie pojawienia się niedoskonałości w miejscu łączenia będą one łatwe do naprawienia. Rozpocząłem przygotowanie pierwszej formy odlewu. Za pomocą plasteliny zalepiłem Yatapsa wzdłuż linii łączenia. Wygładziłem plastelinę, tak aby jej powierzchnia była płaska oraz aby szczelnie przylegała do figurki. Im równiejsza i dokładniej oczyszczona będzie powierzchnia styku figurki z plasteliną, tym lepsza będzie forma do odlewu. Aby uzyskać równe boki formy, pozbyłem się nadmiaru plasteliny z krawędzi. Następnie przygotowałem markery. Ich zadaniem jest spasowanie jednej formy z drugą, tak aby dało się je złączyć tylko w jednej konfiguracji. Zrobiłem dwa typy znaczników. Użyłem ścianek z plexi. Dzięki temu zobaczycie, jak zachowuje się silikon podczas zalewania. Ścianki skleiłem gluganem. Do silikonu dodałem odrobinę farby akrylowej, żeby każda część formy miała inny kolor. Silikon, którego użyłem, zachowuje plastyczność przez 40 minut od zmieszania i praca z nim nie wymaga pośpiechu. Podczas mieszania silikonu pojawiają się w nim drobne bąbelki powietrza. Jeśli się ich nie pozbędziemy, będą widoczne w formie, a później w odlewach. Pozbyłem się ich w prosty sposób. Zacząłem lać silikon wąską stróżką, dzięki temu większość bąbelków pękła. Najlepsze efekty osiąga się zalewając najpierw najniższe miejsca. Pozwala to silikonowi rozlać się samoczynnie i zapobiega uwięzieniu bąbelków powietrza. Formę zostawiłem do zastygnięcia przez noc. Następnego dnia zdjąłem warstwę plasteliny. Na tym etapie widać, że markery zostały poprawnie odwzorowane. Przed zalaniem drugiej formy oczyściłem Yatapsa z resztek plasteliny. Założyłem ścianki na formę i skleiłem je gluganem. Użyłem rozdzielacza w sprayu, bez niego silikony skleiłyby się ze sobą. Odmierzyłem odpowiednią ilość silikonu, dodałem barwnik i dokładnie wymieszałem. Ta część nie różni się niczym od tworzenia poprzedniej formy, przy czym tym razem poczekałem pół roku. Serio! Akurat mieliśmy pilniejsze sprawy do załatwienia i później zapomnieliśmy o Yatamanie. W międzyczasie zrobiliśmy kilka innych ciekawych projektów. W prawym górnym rogu pojawiła się ikona z linkiem do robotycznej ręki, którą wydrukowaliśmy na drukarce 3D. Link tam zostanie, więc po obejrzeniu filmu zachęcam Was do zapoznania się z naszym poprzednim dziełem. Początkowo formy nie chciały się rozdzielić i przeżyliśmy chwilę grozy, ale po kilku próbach udało się. W tym momencie spodziewaliśmy się najgorszego. Ku naszemu zaskoczeniu forma przetrwała próbę czasu i wyszła świetnie.
Tył Yatapsa został bardzo dobrze odwzorowany. Zmartwiło nas jednak, że wąskie markery zniszczyły się oraz zielony silikon delikatnie przelał się w głąb drugiej części. Wyjęcie figurki z drugiej formy wymagało ostrożności. Dzwonek na nosie psa jest dość spiczasty i baliśmy się, że rozerwie formę. Na szczęście obie formy wyszły dobrze, a detale zostały ładnie odwzorowane. Przechodzimy do robienia odlewu. Formy są elastyczne, dlatego usztywniliśmy je na czas zalewania. Do odlewu użyliśmy dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej. Zalewając formę, od czasu do czasu stukałem w nią, tak aby pęcherzyki powietrza, które pozostają przy ściankach formy, oderwały się i wypłynęły na powierzchnię. Żywica, której użyliśmy, zastyga w 7 minut. Jej opary są toksyczne, dlatego po skończonej pracy dobrze przewietrzyłem pomieszczenie. Wyjęcie odlewu sprawiło lekkie problemy z powodu dzwonka na nosie Yatapsa. Odlew wyszedł bardzo dokładnie. Linia łączenia form jest ledwo widoczna, dlatego wystarczyło ją przetrzeć papierem ściernym, by powierzchnia stała się gładka. Widoczne są też miejsca, gdzie silikon z jednej formy przelał się do drugiej. Korekta ich nie była trudna. Poprawy wymagało też kilka śladów po bąbelkach powietrza. Te największe zakleiłam. Kolejnym krokiem jest pomalowanie Yatapsa primerem. Po tym zabiegu uwidoczniło się jeszcze kilka bąbelków. Są jednak one na tyle drobne, że farba powinna je zakryć. Zaczęłam malować Yatapsa. Zdecydowaliśmy się na odwzorowanie oryginalnych kolorów. Do malowania użyłam farb akrylowych. Planowałam nałożyć 2 warstwy, bo jedna jest niewystarczająca, aby uzyskać gładki kolor. Tak wygląda pies po nałożeniu 2 warstw. Okazało się, że niektóre kolory słabiej kryją, dlatego dla nich nałożyłam 3. warstwę. Na koniec zabezpieczyłam wszystko werniksem akrylowym. Końcowy efekt wygląda rewelacyjnie, jak żywcem wyciągnięty z bajek o Yatamanie, które oglądałem na Polonii 1. Jeśli film podobał Wam się, zachęcamy do lajkowania, subskrybowania i obejrzenia naszych pozostałych produkcji. Muszę zaskoczyć tych, którzy myślą, że Yataman to przeszłość, bo w 2009 roku powstał pełnometrażowy aktorski film o przygodach naszych bohaterów, a w 2008 wyprodukowano 62 nowe odcinki serialu. Było to 31 lat po premierze oryginalnej serii. Do zobaczenia przy następnym projekcie.